Dzień dobry. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten być może przydługi wstęp, ale po prostu szykuję się teraz do kolejnego odcinka o szczepionkach. Mam napisany scenariusz odcinka, który zahacza o ewolucję i zajrzałem do komentarzy pod starymi filmami na ten temat, żeby sprawdzić, czy są jakieś kwestie, które mógłbym w tych filmach, które niedługo będą, podnieść. I musiałem trochę odreagować. A dzisiaj jest dobra okazja, bo troszeczkę o to zahaczam, nawet nie troszeczkę, bardzo o to zahaczam, bo po robieniu takich filmów, również na kontrowersyjne dla wielu osób tematy, przez 4 lata do internetu, myślę, że najwyższy czas naukowo pochylić się nad kwestią tego, dlaczego niektórzy ludzie wierzą w to, że Ziemia ma 6000 lat i jest płaska, dlaczego uważają, że Ziemią rządzą kosmici, którzy są jaszczurkami zdolnymi do przybierania ludzkiej postaci, dlaczego uważają, że jeżeli precyzyjnie wybrany gen pochodzący od ryby wszczepi się do genomu pomidora, to automatycznie zacznie on smakować jak anchois. Dlaczego są w stanie zanegować skuteczność szczepień i twierdzić, że te wszystkie choroby, które zabijają miliony, i tak prędzej czy później byśmy pokonali, a dzisiaj te szczepionki to jest głównie aparat opresji i nabijacz kabzy koncernów farmaceutycznych. I tak wiem, wszystko to potwornie uprościłem. Jestem tego świadomy, tak samo jak tego, że tytuł tego filmu jest clickbaitowy. Zresztą od razu chciałem zaznaczyć, że to, że o pewnych poglądach możemy powiedzieć, że są głupie, nie znaczy, że ludzie, którzy w nie wierzą, są głupi. I myślę, że każdy z nas ma w swoim mózgu takie aparaty, jesteśmy pełni różnych błędów poznawczych, które sprawiały, że jesteśmy podatni na uwierzenie w takie rzeczy. To jest jedna kwestia i mam nadzieję, że dzisiaj wyniesiecie właśnie to z tego filmu i trochę świadomości, jak to działa. I od razu zaznaczam, że mam jakieś tam swoje przemyślenia na ten temat, ale nie mam na ich potwierdzenie danych i w związku z tym, jeżeli chodzi o te konkretne przemyślenia, jestem po prostu kolejnym człowiekiem z opinią. I o te tematy, o takie filozofowanie tutaj w ogóle nie będę zahaczał. To, co przedstawię, to będą wyniki prac, które dotyczą dziesiątek, setek tysięcy ludzi, które zostały opublikowane w renomowanych czasopismach i które będę przedstawiał po prostu rzeczy, na które jestem w stanie również Wam przedstawić empiryczne dowody. Dowody dotyczące tego, dlaczego w dzisiejszych czasach, nie tylko dzisiejszych, ale dzisiaj jest o tym chyba najgłośniej, popularne są nienaukowe, antynaukowe albo paranaukowe poglądy i ruchy, które z tymi poglądami są, można powiedzieć, nierozerwalnie związane. Gdybyśmy mieli zacząć z tak zwanej grubej rury, to należałoby powiedzieć na podstawie analizy 6000 obywateli amerykańskich, że głównym czynnikiem, który koreluje, czyli współwystępuje z wiarą w teorie spiskowe, jest niższy poziom edukacji. Ale to nie jest jedyny czynnik. Można wymienić całą listę takich korelantów, które sprawiały, że dana osoba jest bardziej podatna na uwierzenie w reptilian, iluminatów czy ogólnoświatowy spisek żydowski. To przedstawię Wam teraz tę listę. Znajdują się na niej na przykład takie punkty jak bycie mężczyzną, bycie osobą niezamężną, nieżonatą czy generalnie nie będącą w stałym związku, pochodzenie z mniejszości etnicznej, bezrobocie, branie udziału w obrzędach religijnych, uważanie siebie za osobę znajdującą się w gorszej sytuacji majątkowej od reszty, częściej występujące myśli samobójcze, więcej problemów zdrowotnych, zarówno natury fizycznej, jak i mentalnej, słabsze więzi społeczne i często trudne dzieciństwo. I należy tutaj przy okazji zaznaczyć, że nawet nie trzeba być niedouczonym w jakiejś kwestii, żeby mieć o tej kwestii zdanie, bo umysł w ogóle ma problemy, żeby się przyznać do tego, że czegoś nie wie. Pokazał to i dokładnie omówił w jednym ze swoich niedawnych filmów Radek Kotarski. Link zostawiam w opisie. W dużym skrócie chodziło o to, że zagajał on przypadkowo spotkane na ulicy osoby o ostatnie zamieszki w Nieistniejebadzie, stolicy Islamii, czyli fikcyjne wydarzenie z fikcyjnej stolicy fikcyjnego państwa o fladze Albanii. I wiecie co? Ludzie opisywali te wydarzenia jako takie, które rzeczywiście miały miejsce, nawet coś o nich słyszeli, mieli o nich swoje opinie. Można to połączyć z efektem Krugera-Dunninga, o którym też bardzo dawno temu wspomniałem. To jest kolejny link, który zostawiam w opisie, ale nie będę się tutaj nad tym jakoś szerzej pochylał, bo za chwilę będę mówił o absolucie moralnym, który również może być odpowiedzialny za takie zachowanie, a tego jeszcze ja do internetu przynajmniej nie wrzucam. Natomiast zanim do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do dalszej części narracji, to chciałem zwrócić uwagę i wrócić do tego niedouczenia, do tego braku wiedzy, czasem fundamentalnej, jeżeli chodzi o kwestie, przeciwko którym nawet się protestuje.
W jednej z prac wskazano, że tylko 57% osób zapytanych o GMO w Stanach Zjednoczonych wie, że niezmodyfikowane genetycznie pomidory też mają jakieś geny. Ale zanim zaczniecie się śmiać z tych głupich, niedouczonych Amerykanów, no to musimy też powiedzieć, że w tym badaniu Unia Europejska wypada jeszcze gorzej, bo tutaj odsetek osób świadomych istnienia jakichkolwiek genów w pomidorze, który nie jest pomidorem GMO, wynosi zaledwie 36%. Jakby tego było mało, wielu respondentów jest przekonanych, że pomidor z wszczepionym jednym genem ryby będzie miał delikatny przynajmniej posmak ryby. Ludzki mózg jest w pewien sposób spaczony, zaprogramowany do tego, żeby pewne rzeczy upraszczać i jeżeli nie musi czegoś bardzo intensywnie analizować, to z automatu poświęca temu mało energii. Mówi się czasem o myśleniu szybkim i wolnym. A jeżeli mózg myśli szybko, a w ogóle jeżeli coś upraszcza, to ma tendencję do tak zwanego myślenia esencjami. Ludzie mają tendencję do myślenia esencjami. Nie tylko ci, którzy wiedzą w teorie spiskowe albo coś źle w pierwszej chwili pojmują. Wy też tak macie. Powiem wam teraz o pewnym niedawno przeprowadzonym eksperymencie. To znaczy sam eksperyment jest stary, ale niedawno przeprowadzono w internecie pewną zmodyfikowaną wersję tego eksperymentu. Ja go przeprowadziłem z waszą pomocą. Poprosiłem was na jednym z filmów na moim drugim kanale, żebyście uzupełnili ankietę w jeszcze innych filmach i dzięki waszemu zaangażowaniu mam wyniki ponad 14 000 osób. I są one bardzo ciekawe. Ale najpierw o samym eksperymencie. Był on bardzo prosty. Poprosiłem widzów jednego z filmów, aby podzielili się na dwie grupy. To znaczy, jeżeli liczba wyświetleń tego filmu była parzysta, mieli kliknąć w inny link, niż gdy wyświetlenia były nieparzyste. Potem wysłuchali zmyślonych informacji o nieistniejącym plemieniu i odpowiedzieli w zakładkach na 5 pytań. Pytania w obu przypadkach były identyczne i dotyczyły tego, jak na podstawie wysłuchanej około 1,5-minutowej historii ludzie wyobrażali sobie to plemię. To znaczy informacji nie było w tekście, ale tekst był tak skonstruowany, żeby jakieś wyobrażenie mieć i obie grupy odpowiadały na te same pytania. Historie, które obie grupy wysłuchały, też były praktycznie identyczne. Różnił je jeden szczegół. Obie podawały, że członkowie tego nieistniejącego plemienia polowali tylko na 2 gatunki zwierząt. Na dziki i na żółwie morskie. Ale pierwsza grupa usłyszała, że zjadane są dziki, natomiast żółwie uważane są za nieczyste, ale ich skorupy służą do wykonania artefaktów. Druga, jak się zapewne domyślacie, miała odwrotną historię opowiedzianą. W zasadzie to były 2 zdania zupełnie przedstawione, to znaczy, że zjadane były żółwie morskie, a dziki jako nieczyste były tylko źródłem kości czy kłów, z których wykonywano totemy, artefakty, jak zwał, tak zwał. No i teraz, jak myślicie, czy była różnica, jeżeli chodzi o wyobrażenie na temat tych plemion? No więc jeżeli chodzi o wzrost, długość życia czy ilość snu, różnice były niewielkie, znikome, nie przekraczały 1%. I to były pytania kontrolne, które pokazują, że tak generalnie wyobrażenie o plemieniu było podobne w obu przypadkach. Ale grupa, która usłyszała o jedzeniu dzików, oceniła poziom agresji członków plemienia na ponad 4% wyższy niż w grupie, która jadła żółwie. A jeżeli chodzi o tę żółwiową, to przewidywali oni, że członkowie plemienia pływają o 14% lepiej niż konsumenci dzików. I co się stało się? Zdaniem autorów pracy, która opisuje ten eksperyment w oryginale, mamy tu do czynienia właśnie z myśleniem esencjami. I tam pytań było więcej, skala też była szersza i dotyczyła wielu innych kwestii, także mam dosyć dużą pewność, że odtworzyliśmy wycinek tego eksperymentu. Chodzi o to, że z automatu wasze mózgi przypisały członkom plemienia cechy zwierząt, które ci członkowie zjadali. To znaczy dziki są raczej uważane za bardziej agresywne niż żółwie morskie. W związku z tym członkowie byli oceniani na bardziej agresywnych. A żółwie pływają lepiej niż dziki, na pewno żółwie morskie. W związku z tym ci, którzy jedli żółwie, byli postrzegani przez was i generalnie są postrzegani w takich sytuacjach, bo to nie jest jedna próba odtworzenia tego eksperymentu, jako tacy, którzy przejmują tę cechę ze swojego pokarmu. I ludzki mózg w innych kwestiach też tak robi. Nie mamy podstaw, żeby to wyłączyć i najprawdopodobniej dlatego wiele osób jest przekonanych, że pomidor z genem ryby, który znajduje się w tym pomidorze genetycznie zmodyfikowanym po to, żeby był on bardziej odporny na zimno,
tak naprawdę przenosi esencję ryby do pomidora i sprawia, że ten pomidor sam staje się troszeczkę rybą. Pomidorybą. Dodatkowo nasze mózgi mają tendencję do postrzegania jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji w świat natury za raczej złą rzecz niż dobrą. A więc porównując rzeczy nienaturalne z naturalnymi, raczej te naturalne będą traktowane jako lepsze, zdrowsze itd., itd. Takie wychwalanie naturalności to kolejny błąd poznawczy, który też nie jest do końca racjonalny, no bo jeżeli dążymy do powstania nowej odmiany pomidora i dokonujemy krzyżówki dwóch takich odmian, które w pewnych fragmentach swojego genomu mogą być bardzo różne, to nie kontrolujemy, jak te geny się wmieszają i może powstać bardzo wiele kombinacji, w zasadzie nie przewidzimy jak dużo bardzo często. Któraś z tych kombinacji może okazać się bardzo szkodliwa. Ale ten proces, który jest zupełnie przypadkowy, dla wielu ludzi tak z automatu jest jednak lepszy, bo normalny, bo naturalny, porównując go na przykład z precyzyjnym wszczepieniem jednego konkretnego genu, co pozwala na przykład na zbadanie laboratoryjnie jeszcze przed testami na żywych organizmach, jak ten gen będzie z innymi oddziaływał. Nie zmienia to faktu, że naturalne będzie raczej postrzegane, przynajmniej tak średnio w społeczeństwie, za lepsze, pomimo że jest niekontrolowalne i potencjalnie niebezpieczne, niż sztuczna ingerencja, która podlega większej kontroli i można przewidzieć, zbadać dokładnie, co się dzieje, bo wiemy, co badać, na co patrzeć. I wiecie co, nieważne jak wiele razy będziemy powtarzać, że to uogólnienie jest zbyt duże, albo że najsilniejsze trucizny, jakie zna ludzkość, to są trucizny pochodzenia naturalnego, to ludzki mózg w odruchu będzie tak działał. To też pokazują badania. Inna sprawa, że kiedy próbuje się komuś coś wybić z głowy, mówiąc tak trochę w uproszczeniu wybić, to tak naprawdę stwarza się tylko okazję do tego, żeby te jego poglądy mocniej w umyśle ugruntować. W książce DNA is not destiny Stephen Heine wskazuje na niebanalną rolę tzw. absolutnej wartości moralnej w budowaniu, a w zasadzie podtrzymywaniu opinii o GMO. Już przedstawiam wam, o co to chodziło mniej więcej, jak to działało. Załóżmy, że idziecie sobie ulicą i podchodzi do was ankieter, który chce wam zadać w zasadzie tylko jedno pytanie. Chce poruszyć jedną kwestię. Pyta was, co sądzicie o związkach kazirodczych? I teraz myślę, że przeważająca większość, żeby nie powiedzieć wszyscy z nas, powiemy, że jesteśmy raczej przeciw takim związkom. Okej. Wtedy ankieter pyta nas, a dlaczego? Pierwszą wymówką, myślę, czy pierwszym argumentem za takim światopoglądem byłoby odwołanie się na przykład do genetyki, do chowu wsobnego, bo produktem chowu wsobnego, czyli potomstwo z takich związków kazirodczych, ma większe ryzyko bycia obciążonym chorobami genetycznymi, różnego rodzaju deformacjami. Ktoś mógłby nawet przywołać dynastię Habsburgów, która uległa bardzo silnej degradacji na gruncie biologicznym przez właśnie chów wsobny. I okej. A teraz pytanie zostaje troszeczkę zmienione. Czy nasz pogląd na temat kazirodztwa, a przynajmniej jednego przypadku kazirodztwa, zmieniłby się, gdyby okazało się, że jedno z rodzeństwa, które taką niezwykłą miłością do siebie zapałało, czy uczuciem, jest bezpłodne i nie może mieć dzieci. W związku z tym ten wasz argument nie działa. I znów myślę, że wszyscy, jak jeden mąż, czy jedna niewiasta, powiedzielibyśmy, że nie, że są inne problemy. Najczęściej w takim wypadku podnosi się na przykład zniszczenie relacji w rodzinie. I wtedy znowu ankieter nas wytrąca z tego poglądu, mówi, ale to jest rodzina, z którą rozmawiano, psycholodzy rozmawiali, psychiatrzy rozmawiali i oni uważają, że ten związek kazirodczy w tej rodzinie tak naprawdę tylko umacnia więzi rodzinne. Czy to by was przekonało? I znów większość osób w badaniach okazuje się być nieprzejednana. I obalanie kolejnych argumentów powoduje, że wymyślają nowe i tak dalej. I koniec końców znaczna część z takich ankietowanych ciągle będzie miała coś przeciw. A mówiąc ciągle, mam na myśli zawsze. Czasami będą przeciw nawet bez wyraźnego powodu. I to jest właśnie ten absolut moralny, czy absolutna wartość moralna. I tutaj można bardzo szybko przeskoczyć do przykładu, który odwołuje się do ruchów antyszczepionkowych, konkretnie Tiomersalu, i połączyć to z tym błędem poznawczym wychwalania naturalności, czy z myśleniem esencjami.
Chodzi o to, że ten tiomersal znajduje się w szczepionkach po to, żeby nie rozwijały się w nich grzyby. Zwłaszcza w takich szczepionkach, z których dawkę do szczepienia pobiera się wielokrotnie. Takie stosowało się w Afryce, czy kiedyś nawet w szkołach prawdopodobnie pamiętacie takie, czyli wiele dawek z jednej fiolki. I na pewnym etapie dyskursu dotyczącego szczepień w czasopiśmie Medical Hypothesis, czyli takim, który nie wymagało nawet dowodów empirycznych na to, co się w nim pisze, to były tylko hipotezy oparte o inne badania, postawiono odważną tezę. Tiomersal jako źródło rtęci może sprzyjać wystąpieniu autyzmu, bo u dzieci z autyzmem jest wysoki poziom rtęci, na przykład we włosach. Niekoniecznie musi to być przyczyna-skutek, to może być skutek na przykład wystąpienia tego zaburzenia. Niemniej tak jest. No i co zrobiło środowisko? Środowisko pod naporem tych ruchów antyszczepionkowych wycofało tiomersal z większości szczepień, ale odsetek występowania autyzmu nie zwolnił, tak jak rósł, tak rośnie. O tym, dlaczego rośnie, zresztą mówię dosyć obszernie w bardzo obszernym filmie, to jest link w opisie kolejny. Ale wracając do tego tiomersalu. No co się stało, kiedy okazało się, że nie ma dowodów, które potwierdzałyby, że to tiomersal był odpowiedzialny za tę epidemię autyzmu? Obwiniono aluminium. I obecnie aluminium jest raczej nacenzurowanym, nie rtęć. Ale jeżeli przedstawimy te dowody na bezpieczeństwo aluminium, to możemy mieć przekonanie graniczące z pewnością, że znajdzie się kolejny kozioł ofiarny. Zawsze ostatecznie można przecież jeszcze powiedzieć, że te wszystkie badania są kupione. A z drugiej strony to nawet samo podawanie dowodów nie jest takie proste. Wszyscy mamy bowiem do czynienia z tak zwanym efektem potwierdzenia. To znaczy mamy tendencję do wybierania takich źródeł informacji i do wychwalania takich danych, które będą potwierdzały nasz światopogląd, a nie przeczyły naszym założeniom. Wszyscy. Ja prawdopodobnie też, chociaż naprawdę staram się zaczynać przegląd literaturowy, jeżeli chodzi o takie kontrowersyjne tematy, od źródeł, które potwierdzałyby argumenty tej strony drugiej w stosunku do tej, do której ja się znajduję. To znaczy staram się obalić swój wstępny światopogląd, swoje wstępne założenia i mogę się pochwalić chociażby tym, że jeszcze 8-9 lat temu sam powątpiewałem w antropogeniczność zmian klimatu i te zmiany w swoim światopoglądzie bardzo sobie cenię, ale dosyć o mnie. Chciałem opowiedzieć o takim eksperymencie, który jest bardzo dobrze pokazany na zagranicznym, anglojęzycznym kanale Veritasium. Nie zgadniecie. Link w opisie. Powiem więcej. Nawet odtworzyłem ten eksperyment, rozmawiając z ludźmi przez Skype'a, tylko te rozmowy źle nagrałem, bo to były początki istnienia mojego kanału i nie mogłem nic z tego pokazać, po prostu nie nadawało się do wykorzystania. O co chodziło? Kiedy prosi się ludzi o odgadnięcie reguły, która kieruje pewnymi trójkami liczb, jak chociażby 2, 4, 6, można zaobserwować coś ciekawego. Eksperyment jest tak skonstruowany, że to odgadywanie reguły opiera się o zgadywanie, o przedstawianie trójek testowych. To znaczy każdy z badanych może przedstawić 3 swoje liczby i wtedy eksperymentator powie mu, czy spełniają one regułę, czy nie. No i po przetestowaniu kilku takich trójek może powiedzieć, jaka jest według niego reguła. I teraz, kiedy ludziom mówi się, że taką trójką wyjściową jest właśnie 2, 4, 6, to większość z nich zakłada, że to są na przykład kolejne liczby parzyste. I co podaje? No podaje na przykład 4, 6, 8. Słyszy? Zgadza się, spełnia regułę. No potem mówi się na przykład 10, 12, 14. Znowu spełnia regułę i tak dalej, i tak dalej. A kiedy im się powie, że to nie jest ta reguła, bo to nie jest ta reguła, to na przykład muszą zweryfikować swoje wstępne założenie i myślą, ok, może to są liczby oddalone od siebie o 2, albo tak, że środkowa jest średnią ze skrajnych i podają 1, 4, 7. Spełnia? Dobra. No to w takim razie dajemy 2, 8, 14. Znowu spełnia. I znowu to nie jest ta reguła. Regułą w tym eksperymencie było dowolne liczby rosnące i najbardziej informujące byłoby sprawdzanie tych trójek, które nie pasują do wstępnego założenia, czyli próba obalenia swojej hipotezy badawczej. To znaczy ktoś, kto wie, że 2, 4, 6 działa i 6, 8, 10 działa, a myśli, że regułą to są właśnie te parzyste liczby oddzielone od siebie o 2, powinien sprawdzić na przykład 3, 5, 7. Jeżeli ta trójka by działała, to znaczy, że się myli i musi zrewidować swój typ. Ale ludzie tak nie robią. Sam przeprowadziłem 27 rozmów i tylko 4 albo 5 razy, bo jeden przypadek był taki sporny,
ludzie sami z siebie próbowali obalić swoją hipotezę roboczą, pierwszą hipotezę roboczą. Powiem więcej, kiedy nawet dowiadywali się, że za pierwszym razem mi się nie udało, kolejne podejścia wyglądały tak samo. Mieli w ogromnej większości tendencję do próbowania potwierdzenia swojej hipotezy tylko, czyli proponowali coś, co by się z nią zgadzało według nich, a nie próbowali jej obalić, nie próbowali wyjść poza tę hipotezę, sprawdzić coś, co do niej nie pasuje, żeby ewentualnie zmienić swój światopogląd. I to warto wspomnieć, że działa, te eksperymenty są powtarzalne, ale jednocześnie sama idea tego efektu potwierdzenia, czy jego moc, skala jest w literaturze naukowej kwestionowana. Niemniej jego istnienie raczej nie podlega dyskusji i można ten efekt potwierdzenia połączyć z tak zwanym efektem polaryzacji. To znaczy, jeżeli mamy dwa źródła równie wiarygodne, które są nam przedstawiane, i to są źródła na przykład dotyczące empirycznych danych, to ludzie mają tendencję do cenienia wyżej tego, które się zgadza z ich światopoglądem i wynajdywania powodów, dlaczego to drugie powinniśmy raczej oceniać niżej, deprecjonować troszeczkę. Podam wam przykład dotyczący kary śmierci w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy prawdziwy fakt o USA. W 1977 roku pokazano, że odsetek morderstw spadł w 11 z 14 stanów w rok po wprowadzeniu w nich kary śmierci. I drugi prawdziwy fakt o USA. Porównując w 1977, a więc w tym samym roku, 10 par sąsiednich stanów, w 8 mniej morderstw popełnia się tam, gdzie nie ma kary śmierci. I teraz zwolennik kary śmierci zwróci uwagę na natychmiastowy skutek jej wprowadzenia i podważy zasadność porównywania sąsiednich stanów, które przecież mogą się ciągle od siebie różnić w wielu kwestiach. Przeciwnik kary śmierci podkreśli, że obserwowany spadek odsetka morderstw po jej wprowadzeniu to skutek tylko tymczasowy, a długofalowo o jej odstraszającej nieskuteczności może świadczyć to drugie badanie, bo sąsiednie stany, jednak tak historycznie i społecznie, jeżeli chodzi o przekrój społeczeństwa, będą do siebie raczej podobne. Gdzie leży prawda? Tam, gdzie leży. Nie wiem, gdzie leży w tym wypadku, nie mam odpowiedniej wiedzy, a nawet gdybym dysponował jakimiś statystykami, to ich podawanie też może być bardzo problematyczne, bo nasz mózg bardzo słabo umie w statystykę. No i świadczy o tym to, że generalnie mamy tendencję do przywiązywania dużej roli do pojedynczych dowodów anegdotycznych, które niczego tak w ogóle nie są w stanie dowieść. Równie ważne w tym miejscu jest to, że jednocześnie mamy tendencję do ignorowania bardzo licznych przypadków, które tym anegdotycznym dowodom przeczą i korzystają z tego wróżbiarze w tak zwanym zimnym odczycie. Już wam mówię, o co chodzi. Obecnie na świecie większość osób umiera na choroby układu krążenia, więc na serce, układu oddechowego, a więc płuca i tak dalej, albo z powodu jakichś zaburzeń pracy mózgu, na przykład udarów. I teraz z dużym prawdopodobieństwem, tak zupełnie pragmatycznie, możemy założyć, jak umarł ktoś bliski do danej osoby i powiedzieć, patrząc jej głęboko w oczy, najlepiej jeszcze, żeby tutaj było troszeczkę ciemniej, bardzo dobrze, że czujemy obecność kogoś bliskiego, kogoś tobie bliskiego i ta osoba czuje ból w piersiach. Czy to możliwe, że ta osoba umarła na serce? I tak jak mówię, mamy dużą szansę, że trafimy, a jeżeli nie trafimy, to ktoś wiedziony tak jakby za język, troszeczkę pociągnięty za język powie nie, ale na przykład z powodu, nie wiem, zapalenia płuc. No i to też by tłumaczyło ból w piersiach. A jeżeli będziemy mieli pecha i na przykład powie ktoś, że nie, ta osoba, o której myślałem, umarła w wypadku samochodowym, to może powiedzieć nie, to ciągle wszystko tłumaczy, bo widać, kiedy ten wypadek miał miejsce, to na przykład uderzył się kierownicą w klatkę piersiową. Tak działa zimny odczyt. Dużo pudeł i imponujące trafienia po tym, jak zwykle kogoś się za język pociągnie. Czy to działa na ludzi? Zaskakujące? Tak. W swojej książce Why do people believe weird things Michael Shermer wymienia sytuacje, w których medium, myląc się nawet 5-6 razy na 7 wypowiadanych zdań, dzięki tej technice wywiera takie wrażenie na obserwatorach, że są oni w stanie uwierzyć, że ma ono zdolności parapsychiczne. Co więcej, formułowanie takich ogólnych prawd, które każdy mógłby w pewnym stopniu odnieść do siebie w nadziei, że właśnie zestawi je z własną sytuacją i uszczegółowi na swoje potrzeby, jest podstawą chociażby konstrukcji wszelkiego rodzaju horoskopów.
Inny przykład. Pozorne korelacje. Jest świetna strona, która potrafi pokazać, że wzrost, jeżeli chodzi o liczbę filmów w danym roku z Nicolasem Cage'em, towarzyszy wzrostowi, znów przeliczenie na rok, jeżeli chodzi o liczbę śmiertelnych zaplątań w prześcieradło. Takie przypadkowe korelacje bardzo często nabierają nasz mózg na to, że dwie kwestie są ze sobą związane, jak przyczyna ze skutkiem. Oczywiście nie zawsze musi tak być i najprawdopodobniej to, że jakiś aktor jest częściej obsadzany w filmowych rolach, nie sprawi, że nasze ryzyko śmiertelnego zaplątania się w kołdrę nagle zacznie niebezpiecznie rosnąć. Po prostu nasz mózg z jakiegoś powodu zacznie tak myśleć, ale może być jeszcze gorzej? No chyba tak, chyba gorzej, bo możemy zobaczyć korelacje tam, gdzie ich wcale nawet nie ma. Spójrzcie na tę tabelkę i powiedzcie, czy wynika z niej, że ból stawów ma miejsce częściej przy ładnej pogodzie. Można się na to nabrać, bo prawie 3 razy częściej stawy bolały kogoś w słoneczne dni. Ale to korelacja pozorna. Jeżeli uwzględnimy liczbę słonecznych dni i liczbę deszczowych dni, to okaże się, że odsetek dni bolesnych jest większy, gdy pada i to aż o 10 punktów procentowych. I prawdopodobnie, gdyby zamienić w tej tabeli dni słoneczne z deszczowymi, to więcej osób byłoby w stanie w to uwierzyć, bo bardzo często spotykamy się z takim właśnie anegdotycznym związkiem gorszej pogody z tym, że kogoś łamie w kościach i on wiedział, że ta pogoda przyjdzie. Może tak mówić 10 razy, jak raz na 10 trafi, to ktoś mu właśnie może uwierzyć. Czyli kombinacja zimnego odczytu i pozornej korelacji potrafi być bardzo potężnie zakorzeniona w głowie każdego z nas. Dokładne przeanalizowanie każdych danych nie jest czymś, co mózg robi zawsze i z automatu, bo jest po prostu kosztowne, jeżeli chodzi o zasoby energetyczne i bardzo często zadowala się on wyjaśnieniem najbardziej oczywistym, pozornym albo takim, które ktoś nam zaproponował. A wiadomo jeszcze, że jeżeli chodzi o takie proponowanie, to teorie spiskowe podawane są dalej po prostu od tak. Kilka lat temu zespół włoskich badaczy wziął pod lupę ponad 1 milion użytkowników Facebooka. I na podstawie ich publicznej aktywności zaklasyfikował ich do 2 grup. Zwolenników teorii naukowych i zwolenników teorii spiskowych. I następnie wpuścił do sieci na portale odwiedzane przez tych wszystkich ludzi około 500 tak zwanych trolling informations. I obserwował, co się dzieje. No i co się okazało? Okazało się, że samo bycie informacją dotyczącą teorii spiskowej znacząco zwiększa szanse dla tej informacji na zostanie viralem. To znaczy, teorie spiskowe były w tym badaniu lajkowane i szerowane, czyli dawano im łapkę w górę i udostępniano je 4 razy częściej. To dużo. Co więcej, obecność ludzi z drugiej strony barykady w komentarzach również była bardzo asymetryczna. Tylko 1% komentarzy pod newsami spiskowymi pochodził od grupy zwolenników naukowego establishmentu. W drugą stronę odsetek ten był niemal 10-krotnie wyższy. I oznacza to coś dosyć niepokojącego. Poza tym, że filmy i materiały spiskowe, paranaukowe mają z natury większą szansę na zostanie viralem, to kiedy taki film trafia do odbiorcy, który na przykład nie ma jeszcze zdania i spojrzy się w sekcję komentarzy, to pod filmem naukowym czy popularno-naukowym co 10, jeżeli to jest oczywiście taki temat dotyczący, nie wiem, właśnie szczepień, GMO, ewolucji, to co 10 komentarz w sekcji tej komentarzy widzów będzie prawdopodobnie pochodził od zwolennika teorii spiskowej, który będzie kwestionował to, co w tym filmie jest powiedziane. A w drugą stronę? W drugą stronę to będzie 1%, czyli praktycznie jednogłośna zgoda. Oczywiście o ile pod takim filmem, powiedzmy, altmedowym można zdawać komentarze, bo to też nie jest taka oczywista kwestia. I to już w pewien sposób oddziałuje na niezdecydowane osoby. Tak jak mówię, to jest akurat przemycone moje zdanie, jest to trochę niepokojący układ. Jeszcze inną kwestią jest to, że podawanie tych teorii spiskowych dalej, to ich viralowe życie, nie zależy w ogóle od tego, co taka teoria mówi bardzo często, bo to samo badanie namierzyło grupę osób, które podają dalej wszystko. Nawet dzień po dniu są w stanie udostępnić historie, które są ze sobą w bezpośredniej sprzeczności tak długo, jak są to teorie spiskowe, bo takie osoby znajdują się właśnie w gronie spiskowców. Czyli pewne rzeczy udostępniają po prostu dla zasady, być może w związku z tym, o czym mówiłem, czyli absolutem moralnym, bo chcą mieć inne zdanie niż to stado owiec. I nagle znajdujemy się na nietypowym dla mnie gruncie, bo zaglądamy do prac dotyczących politologii.
Natrafiłem na kilka publikacji opisujących, jak amerykańskim respondentom prezentowano zmyślone informacje i proszono ich o opinię. To były opinie polityczne, dotyczyły wojny w Iraku, podatków, pomocy międzynarodowej itd., itd. Wyglądało to mniej więcej tak, że z badań wynika, że tutaj padał fakt X, co sądzisz o danej sprawie. No i oni wyrażali kilka takich opinii, dzięki temu można było ich umiejscowić na takiej skali od liberalizmu do konserwatyzmu, a następnie prezentowano im erratę. To znaczy mówiono, że ale tak na początku w ogóle to powiedzieliśmy ci, że prawdziwy jest fakt X, a on tak naprawdę nie jest prawdziwy, jest zmyślony. I co teraz sądzisz o tej sprawie, o której wtedy powiedziałeś to i to? No i zapewne zgadujecie, co się stało. Ta korekta miała tym mniejsze szanse na zmianę opinii, im mniej zgodna była z ogólnym światopoglądem badanego. A nawet więcej. W wielu przypadkach prezentowanie takiego sprostowania tylko utwierdzało człowieka w jego pierwotnym światopoglądzie. I podkreślmy to wyraźnie, pierwotnie ten światopogląd był oparty na nieprawdziwej informacji. Na przykład, kiedy konserwatystom mówiono, że są dowody na to, że Saddam Hussein, i to są nowe dowody na przykład, posiadał broń masowego rażenia w czasie wojny w Iraku, kiedy to badanie przeprowadzano, to kiedy dowiadywali się oni później, że to badanie, że wnioski są zmyślone, to tylko silniej wierzyli w to, że są dowody na to, że Hussein miał broń masowego rażenia. Nie wiem, czy dopatrywali się spisku, czy nie, ale to silniejsze przekonanie było i w wielu kwestiach mamy prawo powiedzieć, że jeżeli chodzi o ludzki mózg i to, jakie żywi on przeświadczenia, jest tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Nie trzeba szukać zresztą daleko. Praca Andrew Wakefielda, która nadała rozpędu współczesnemu ruchowi antyszczepionkowemu, pomimo iż została wycofana z powodu licznych wątpliwości i niedociągnięć, ciągle jest podawana przez zwolenników tego ruchu jako źródło naukowe, które popiera ich światopogląd. Co więcej, z tej pracy nie wynika żaden związek pomiędzy szczepionką przeciwko odrze świncej różyczce a chorobą Crohna, co zapostulował Wakefield. Ale zrobił tak przed kamerami na konferencji prasowej, podtrzymywał swoje zdanie, że szczepionka jest niebezpieczna, że dzieci, które ją przyjmują, są narażone na niebezpieczeństwo, natomiast w pracy autorzy, bo było ich wielu, stwierdzają, że nie można postawić tak silnego stwierdzenia, że jest jakikolwiek związek, co najwyżej, że może on być, ale żeby go potwierdzić albo zaprzeczyć jego istnieniu, potrzebne są szerzej zakrojone badania. I te szerzej zakrojone badania wykluczyły ten związek. Ale przesłanie Wakefielda poszło w świat. Dlaczego? Bo było pierwsze, z którym większość osób się spotkało i było prostsze niż napisana bardzo technicznym językiem publikacja naukowa. A jak było pierwsze, to zdążyło się w wielu umysłach zakorzenić. To znaczenie pierwszeństwa informacji jest tak potężne, że kiedy w badaniach prosi się jedną grupę badanych o ocenę osoby, którą opisuje się jako inteligentną, przedsiębiorczą, impulsywną, krytyczną, upartą i zazdrosną, to ocena jest wyższa niż gdy te same cechy drugiej grupie są wymieniane w odwrotnej kolejności. Serio, to jest 6 słów i góra 10 sekund wymieniania. No i na koniec analizy pokazują jednoznacznie, że we współczesnym internecie informacja ma tym większe szanse na zostanie viralem, im silniejsze emocje budzi. I nawet jeżeli zasypiemy internet faktami, ba nawet jak to będą fakty autentyczne, które mówią o tym, że setki milionów ludzi nie umarły dzięki szczepieniom i te setki milionów to najprawdopodobniej sama tylko ospa prawdziwa, to z tego szumu informacyjnego, z różnych źródeł i na różne tematy będą jednak się wybijały te pojedyncze przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych, bo one budzą silniejsze emocje niż statystyki, które takie nudne się mogą wydawać ludziom. A próba zmiany światopoglądu pewnych osób, zwracanie uwagi na właśnie te statystyki masowe, na badania kohortowe, na interpretację konkretnych faktów może tylko sprawić, że ich poglądy, przeciwne do tych, które są im teraz prezentowane, będą się tylko ugruntowywały, dlatego że były tam pierwsze. Innymi słowy, próby argumentacji rzeczowej bardzo często prowadzą tylko do oblężonej twierdzy, do powstania takiego zespołu czy syndromu oblężonej twierdzy. Jest to opisywane przez psychologów zjawisko, gdy atakowane rzeczywiście albo tylko w wyimaginowany sposób, czyli jeżeli ktoś jest atakowany albo tylko wydaje mu się, że jest atakowany, to ma tendencję do łączenia się z innymi osobami o podobnych poglądach i taka grupa, taka oblężona właśnie twierdza homogenizuje te swoje poglądy, czyli jest mniej sceptyczna, jeżeli chodzi o wszelkie informacje, które są z wnętrza grupy im podawane. Przez na przykład lidera takiego ruchu.
zdarza się to. Zdaniem badaczy, na przykład w sektach. Znaczy, to na pewno w sektach, a zdaniem wielu to również na przykład na forach o alternatywnej medycynie. Świetnie o tym powiedział w jednym ze swoich filmów Piotr Marszałkowski i to jest jeszcze jeden film, do którego link zostawiam w opisie. Jak zapewne zauważyliście, ten film ma sponsora, czy raczej mecenasa, bo muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny portalowi Pewny Prawnik, który kiedy do mnie się odezwał, to po prostu powiedział, żebym zrobił film na temat, który wyda mi się ciekawy, a oni chcą jedynie objąć go właśnie swoim patronatem. Tak więc tutaj nie było żadnej ingerencji, nie musiałem na siłę robić żadnego materiału, który odnosiłby się do prawa i bardzo, zupełnie uczciwie chciałem, to dziwnie zabrzmi, ale pochwalić takie podejście, bo to jest w zasadzie wymarzone warunki do pracy dla mnie. Dziękuję uprzejmie. Jeżeli jesteście zainteresowani pomocą prawną, to warto zajrzeć na ten portal, bo bardzo potrzebne informacje, przynajmniej z taką myślą został stworzony. Wiem, że wyszedł mi dosyć długi film, być może miejscami przegadany, ale po prostu to jest taki temat, w którym nie chciałem zostawić z myślą o sobie takiego wrażenia, że gdzieś mogłem powiedzieć coś więcej, co mogłoby wnieść jakikolwiek pierwiastek do dyskusji, jakąkolwiek namiastkę do rzeczowej dyskusji, czy do zrozumienia tematu. Także on jest tak długi, jak uważam, że długi powinien być. Jeżeli jest według Was za długi, no to przepraszam, ale jesteście na moim kanale. I na koniec bardzo chciałem Wam powiedzieć, jakie są dobre metody dyskusji z takimi oponentami. No mówię oczywiście z punktu widzenia kogoś, kto ma zaufanie do mainstreamowej nauki, kto się tą nauką interesuje. Oczywiście w drugą stronę też to powinno działać. To są takie dobre praktyki prowadzenia dyskusji, tylko że ich jest niedużo. Takich naukowo udowodnionych. I tą, która najbardziej do mnie przemawia i w zasadzie najczęściej jest prowadzona, jest sugestia, że należy tak naprawdę sformułować przedmiot sporu. Bo kłócąc się co do interpretacji argumentów, bardzo często donikąd nie dochodzimy, tylko właśnie obmurowujemy twierdzę, tylko ugruntowujemy te przekonania, które już w jakichś głowach są. Przypominam, że jeżeli ktoś w takie teorie spiskowe czy nienaukowe wierzy, wcale nie znaczy, że musi być głupi i bardzo bym był wdzięczny, gdyby w komentarzach nie było takich głosów, czy takiego formatu prowadzenia dyskusji. Bardzo bym o to prosił. Niemniej, kiedy sformułujemy właśnie przedmiot sporu, to należałoby też określić, jakie są warunki, które pozwolą nam potwierdzić albo zaprzeczyć jakiejś tezie dotyczącej tego przedmiotu sporu i dopiero potem zbierać informacje, które przeważają na jedną albo na drugą stronę. Bo kłócenie się o interpretację tego, czy mikroewolucja istnieje i czym się różni od makroewolucji, to nie jest tak naprawdę przedmiot sporu. Bo wiele osób, które o to się kłócą, nie wiedzą też tak naprawdę, jakie są założenia teorii ewolucji. Że to nie jest na zasadzie kamień zmieni się w słonie. No ale prawda jest też taka, i ciężko mi jest to powiedzieć, że kumulacja błędów poznawczych, że odwoływanie się do czyichś absolutów moralnych sprawia, że jeżeli chodzi o takie spory naukowo-nienaukowe, czy no w ogóle spory, które angażują emocje, angażują światopogląd, są osoby, które są stracone w tym sensie, że ich zdania się nie da już zmienić, które wierzą w coś, bo po prostu tak, ich się od tego nie da w żaden sposób odwieść. Z drugiej strony to nie są wszyscy. I prowadzenie dyskusji na poziomie, czy robienie rzeczy na poziomie, mówienie o pewnych kontrowersyjnych kwestiach na poziomie, ciągle moim zdaniem ma sens. I jeżeli będę się jeszcze tego podejmowała, planuję to robić jak najbardziej, to chciałbym też poniżej pewnego poziomu nie schodzić. Coś do tego świata, jak to szumnie może zabrzmieć, wnieść. Ja będę za to trzymał kciuki. Sam za siebie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.